Da, još imamo pare osim stvari da imamo još 200 evra, pošto smo stavili neke stvari u Edmeđiosu u Novom Sadu, još imamo 200 evra Znači, to może nie jest zawrotna kwota, ale po prostu tyle nam, wiesz... Nije ovo previše, mi znamo da je još samo 200 evra, ali... Divni. My i tak Mnogo vam hvala uopšte musimy što je ste dać i po prostu oni są najlepszym miejscem, żeby to zrobić. Da, I tak musimy je zostawić, nie kupią za nie cokolwiek chcą tylko. Kontamo da ostavimo te ove pare kod vas, da je najbolje da vi podelite šta je potrebno ljudima. Mogu samo da vam se zahvalim što ste uopšte došli, da ništa niste doneli, što ste došli, što ćete snimiti i videti kakav je problem u Obrenovcu. A posebno vam se zahvaljujem u ime svih Obrenovčana i sad ovima kojima ćete podeliti ovo. Svaka pažnja nam je potrebna i potrebno nam je da pravu situaciju vide ljudi i van ovih granica. Što on kaže da ne je samo senzacija, nego da se predstavi stvarno situacija kako jeste. Kako se to dogodilo? Veoma iznenadno. Čitava stvar je eruptirala u svega nekoliko sati. Govorimo o 2-3 sata. Stvarno? Bukvalno. Grad Obrenovac je poplavljen za neki sat i po vremena. Niko nije, ne znam, nije bilo znane da, ne znam, ide neki... Nije bilo informacija. Halas neki... Nije bilo informacija. Kasnije tumačenja su optuživala neke ljude iz vrha vlasti, konkretno gospodina gradonačelnika Beograda, da je imao informaciju i da nije želeo da uzbunjuje narod. Mnogo oprečnih informacija je išlo, da li broj žrtava, toliki ili toliki. A za sada se koliko... Spekuliše se oko 30-ak ljudi otprilike. Da je izgubio koji su trpeli u svakom smislu, ne znam, kuća... Pa vidi, ceo grad je evakuisan. Grad se pretvorio u jezero. E sad, postoje priče, to i nisu priče, jer to su potvrđene informacije da su još neki drugi gradovi, poput Smederevske Palanke i dobro, Smederevska Palanka, to znam sigurno, da im nije pružena pomoć zato što na vlasti nisu ljudi, evo, koji bi bili po volji. Korzystaliśmy z Serbii, z gościny serbskiej co najmniej 2 razy. Piliśmy, jedliśmy, było świetnie i gościnność Serbów, uwierzcie, jest naprawdę big time i nasza Polska trochę się chowa. I korzystaliśmy z niej już 2 razy i na przykład przy klipie Tulpy Tarde. I fajnie byłoby zwrócić trochę, nie wiem czy fajnie to dobre słowo, dobrze byłoby zwrócić daną nam energię, nie być tylko biorcą, być też dawcą. Warto pomóc ludziom, którzy ucierpieli w powodzi. Po prostu warto. A poza tym rok 2014 jest moim prywatnym rokiem dobroczynności. Może następne też będą. And all my legend and the kids don't be
Chciałbym zacząć od tego, że jesteśmy tak zbuntowani, że palimy na stacji benzynowej. Jesteśmy prawdziwymi rebeliantami. Wieziemy kalosze, a także robocze rękawice, żeby dobrze się sprzątało naszym serbskim przyjaciołom. Wieziemy taką papkę bobowita. I w ogóle dużo pożywienia dla dzieci. Ja nie jestem pewien, czy nie opierdzę tej papki sam trochę, bo zawsze byłem fanem tej papki i miałem niedobór tej papki w życiu i to jest trochę tak jak te elektryczne samochody, które teraz mają dzieciaki, że chciałbyś się takim przejechać, to ja mam trochę z tą papką, tak? Także gdybyś na przykład znalazł 4 brakujące łuzy, luki po tym, to nie będzie to szczur, tylko ja. No i bierzemy też operatora, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, żeby nasza aktywność nagłaśniania serbskiej tragedii nie ograniczała się tylko do wklejenia cudzych zdjęć na buniu i zarażenia was wszystkimi emocjami, których po prostu nie byliśmy uczestnikami, co byłoby trochę, no może nie tyle słabe, ale byłoby półśrodkiem, a półśrodki nas nie interesują, także bierzemy też operatora Tarnia, który... Później odkręcimy kamerę i wszystko się okaże, jak on naprawdę wygląda. Wieziemy jeszcze koce. Podobno koce są bardzo potrzebne. Koce są polarowe i dobrze grzeją. Czwarta jest olej to. Ręczniki. Ręczniki też podobno są potrzebne. Środki czystości. Chemia z Środki Polski. czystości, ponieważ jest dużo do posprzątania. Miałem taką impresję, zastanawiałem się, czy jak mieliśmy po 14-13 lat i przyjeżdżały te różne, nieliczne wtedy jeszcze turystyczne ekipy do Polski z Europy Zachodniej, jakieś dzieciarnia czy półdzieciarnia, i oni byli wszyscy tacy kolorowi, roześmiani, tacy byli piękni, a ja miałem ochotę po prostu popalić im grzywki wszystkim, bo byli z takiego obcego dla nas świata. Jakieś takie nieliczne wycieczki do podstawówek na przykład. Zdarzało się, że przyjeżdżała banda Holendrów w 98. Naszą Niemcy wizytowali. No byłem blisko. Tacy z RFN-u Niemcy w sensie. Ja chyba pamiętam Holendrów, ale dobra, nie dam głowy. No i byli w szoku, że w ogóle jest woda bieżąca i że te kible nie są w podłodze i tak dalej. I to nie było najgorsze, że uważali nas za trzeci świat, tylko to było takie złe, że oni byli tacy po prostu promieniejący. I teraz zastanawiam się, czy my nie jesteśmy na przykład już takim zachodem, który jest taki promieniejący, że Polska tak sobie w Serbii może promieniować takim właśnie, wiesz, spokojnym uśmiechem dobrobytu. A może oni naprawdę mają Komfortem. ochotę spalić nam grzywki? Nie, nie. Chociaż ty Nie no, w wiem, kolorach też ci możesz ludzie- się jawić na taki, jako taki bardziej. Ciebie kurwa, Kolorowy. twoje oprawki zdradzają 10 dobrobyt. złotych z Moniek. Jakby co. Najlepsze okulary na świecie. Kupiłem je w Mońkach. Czyli w Mońkach możesz kupić wylansowane okulary, czyli kurwa świat się skończył. Jesteśmy dobrobytem. Kosztują 10 złotych. Nie no, myślę, że tam ci ludzie, których uśmiechy wprawiały mnie w jakieś agresywne stany, nie przyjeżdżali tam z pomocą, tylko przyjeżdżali sobie chyba, nie wiem po co w sumie. Po co oni przyjeżdżali wtedy? No ci, co wizytowali szkołę. Zobaczyć trzeci świat. Zadali jedno pytanie, bo ja dobrze to pamiętam. Oni sporządzili taką listę pytań. Na zasadzie... No spytajcie swoich polskich kolegów o jakieś rzeczy. I pamiętam, że jednym z nich było, czy w szkole jest telefon. Rozumiesz? Na zasadzie, czy pani z sekretariatu ma coś takiego jak telefon?
czy wysyła gołębie albo sygnały dymne gdzieś. počinje katastrofa. Sad, da li su postojale nekakve prognoze veće za to, ja se ne mogu da setim jer jednostavno nisam pratio. Znam da je bilo najavljeno kao bit će pljusak ono, ali to izgleda niko nije dovoljno ozbiljno shvatio, jel? Mislim, da budem isti sad, koliko ti u takvoj situaciji možeš, kad se tako nešto brzo dogodi? Mislim, koliko ti sad tu možeš, šta ti sad tu možeš da učiniš? Možda saniraš štetu? A to još bilo sve zbog kiša, zbog Da, kiša je nabojala reke. Znaš, sad bila je priča da je minirana brana, da li je minirana da bi se spasao, ne znam, Beograd ili šta već, to ne znam. Oblak koji se nadnosio nad delovima tri zemlje, nad Bosnom i nad Hrvatskom i nad Srbijom, to je stvarno nešto pred čim nije bilo odbrane, jel sad je bilo pre dan, dva u Dizeldorfu, u Nemačkoj isto luja u kojoj je bilo 5 poginulih ljudi, Nemačka zemlja koja funkcioniše odnosno na Srbiju i znači takvih stvari se nekad ne može odbraniti. Da li je moglo bolje? Sigurno da je moglo, jer ovo je zemlja u kojoj fali organizacije, fali odgovornosti, fali jednostavno, ne znam, fali svega, jel? Što čini jednu modernu državu, što bi takvim situacijama sigurno pomoglo, jel? Dość ważną rolę, chyba z tego co zrozumiałem, w całej sytuacji pomocy ma telewizja B92, która tutaj też stara się, oprócz tego, że prenosi, pokazuje całą sytuację na bieżąco w telewizorze, to też jakby działa, tak organizuje pomoc humanitarną. O, prywatna telewizja? Tak, to jest jedyna taka jakaś konkretniejsza. Bili smo i na RTS-u kad je postavljeno ovo inače zrači, ali smo dozvolili prosto da bi svi mi imali u Obrenovcu neki kontakt. Znači, bez toga nie byłoby uopšte kontakta. Ne, mobilna telefonija jer su sve bazne stanice njihove u Obrenovcu bile potopljene. I zato smo dozvolili da se to postavi. Nema struje. Da bi imali. Uopšte? Pa ne, nije bilo struje, pa je onda... A i sad je, vidjet ćete koliko nema. U kojim krajevima. Dobra opcja z mediami, że jakiś w ogóle powrót do tego, że jadąc gdzieś z kamerą możesz pomóc i nagłośnić to tak jak media w sumie powinny, a kontrast z tym, że podczas naszej powodzi teraz w Głuchołazach w Polsce wysłali od kutasa tych ekip, żeby szukali powodzi, żeby po prostu znaleźli jakąś powódź, a nie za bardzo było gdzie jej znaleźć i tylko po to, żeby szukać sensacji. Čemo je jedno i sasvim, pazite, pogledat ćete na terenu, znači lokalni mediji obaveštavaju svakodnevno da voda nije ni za piće, ni za kuvanje, ne bi trebalo ni za tuširanje, ali mi moramo se, kako se zove, nečim kupati. Da. A to je problem, vidjet ćete, imamo 3 ili 4 punkta Crvenog krsta, to su nenadane. Jesteśmy na Węgrzech, jest bardzo gorąco, z drugiej strony bardzo przyjemnie. Nieznajomi ludzie usiłują nam wcisnąć na stacjach benzynowych telefony, smartfony nowej generacji. Nie sądzę, żeby to był dobry interes, a już nas skuszono kilkukrotnie. Jedziemy samochodem i podróż do Serbii ma to do siebie, że przy napiętym grafiku jest taka heca, że spędza się większość czasu w samochodzie. Ale nie możemy tego zrobić inaczej, jeżeli chcemy dostarczyć artykuły potrzebne powodzianom serbskim. No nie możemy sobie tego przesłać przez Allegro, dolecieć samolotem czy jakkolwiek, musimy zawieźć to osobiście. Ja mam w sumie rolę przegrzanego pasażera i jest to rola komfortowa. Nie umiem zrobić takiej fajnej rzeczy z koszulki jak Wienio. Może dlatego, że to jest koszulka polo, a może dlatego, że po prostu nie da się być drugim Wieniem, choćby nawet w kwestii nakrycia głowy. Jest także na stacji benzynowej na Węgrzech, kawałek od Budapesztu. Poznaliśmy parę autostopowiczów, których zabieramy do siebie. Mamy 4 miejsca, a nas będzie 6 i jadą z nami
ile wytrzymamy. Aleksander prowadził bez przerwy 8 albo 10 godzin. Zmieniają się teraz z Maciejem. Myślę, że będzie również wygodnie. Moją rolą jest to, żeby ich zabawiać i podkurwiać, a żeby nie zasnęli. Udało mi się też naprawić mikrofon za pomocą taśmy klejącej, więc trochę MacGyver style. Przydałem się na coś. I teraz słów kilka wprowadzenia about our new friends who are traveling with us. Hi, my name is Gilles. We got stuck just outside the Budapest borders, or just outside Budapest. But luckily, these awesome people, they're saving us now. So on the way from Belgium to Bulgaria, thank you guys for that. Alright? I'm Nina, sharing the way to Bulgaria. Up the mountain, I'm German, traveling here to stop. And recommendable is having such a trip. Can't do that. Fuck. Musimy to bardzo, bardzo ścieśnić, żeby pomóc autostopowiczom. No i też będzie pytanie, kto leży na podłodze. Kto, nie wiadomo kto. To jeste odlika ove zemlje, mislim, ova zemlja je takva, ona nije država uopšte. Ona se zasniva na entuzijazmu i na angažovanju pojedinaca ili grupa, ali ona nema sistem funkcionisanja, kako bi rekao, ona nije u pravom smislu reči država. To je problem svih problema, jel? Jer, mislim, ljudi su pokazali i u ovoj stvari pokazivali su milion puta do sada da ljudi kao ljudi nisu problem. Ljudi kao ljudi nisu problem, oni su kao i svi ostali ljudi i narodi problem, problem su oni koji ih vode, jel? Evo vidi se ovdje, unutra se vidi. Nemaju struje, Sobie nie ma posady to i swoje jeszcze można Słuchacze, oglądacze, jakkolwiek, jesteśmy teraz na stacji benzynowej, gdzieś znowu w Dupie Dolnej na Węgrzech, dojeżdżamy do granicy serbskiej, mamy do niej 100 km. Jest spoko ekipa z nami, słuchamy Wildwoods, pozdrawiam teraz Grzeszka serdecznie. Zaraz wrzucimy dobre rapsy, ja je wrzucę, a nie rapista. Muszę powiedzieć, że fura spisuje się świetnie, pozdro dla Stasiaka i dla Witka i dla wszystkich, którzy ogarniali temat. Witam. What up, motherfucker? Czy widzowie wiedzą, co się dzieje? Że młodzież niemiecko-belgijska rusza z nami w dłuższą podróż. Zabierają się jednak do Nowego Sadu. Chyba spodobało mi się podróżowanie z nami. A my w sumie nie mamy problemu z tym, żeby dalej kontynuować. Jakieś słowo komentarza na temat przedłużenia podróży i czemu tak to robimy? No bo jak się robimy to powiedziało one time. A, to się nie wypierdala na B. Tyle chciałem powiedzieć. Doskonałe podsumowanie. Rany. Szok. Szok. I'm, you know, Eastern European guy. Misia, miś mówi spełnię twoje 3 życzenia. Spełnię jedno, ale morda na pewno. Typ mówi chce rznąć Edytę Herbuś. O, rznąć jak stare drewno. Mamy to. Każdy przejazd tymi drogami lokalnymi to jest po prostu przejazd tak jakbyś jechał granicą gdzieś w jakimś państwie afrykańskim. One są od linijki proste, ciągną się kilometrami.
bardzo jakiś tam swojski pejzaż, relaksujący, nie wiem, tu się w ogóle jakoś żyje wolniej na północy Serbii. Oni też mówią wolniej, mają taki specyficzny, bardzo miękki akcent. Dużo mniejszości narodowych tu mieszka. Właściwie myślę, że jesteśmy jeszcze w takim rejonie północnej Serbii, gdzie proporcje ludnościowe są mniej więcej 50-50 między Serbami a Węgrami, a tu jeszcze też mieszkają Ukraińcy, mieszkają Słowacy. Taki bardzo multikulti region i te wszystkie tradycje gdzieś się mieszają. Jest nawet wieś polska, ściągnięta mniejszość polska jeszcze za Habsburgów. No nie, jest pięknie, jest słońce, jest czerwiec, jest Wojwodina, niewiele trzeba więcej tak naprawdę. Na szczęście. No i za jakąś godzinę powinniśmy być w Nowym Sadzie. It's here. Masz zapalniczkę? Da. Tak, sytuacja wygląda tak. Najpierw odpalę, choć nie chciałbym, żeby mama to widziała, że mamy świetny wynik, jeśli chodzi o czas, czyli poniżej 16 godzin i jesteśmy wykończeni po jeździe. Kierowcy bardziej są wykończeni, czyli ja też, i zatrzymaliśmy się w takim sympatycznym miejscu. Słodka drzemka, drobny posiłek, jeśli komuś chce się jeść. I spotykamy się z naszymi ludźmi na miejscu, którzy nam pomagają i z którymi się trzymamy. Mroku się trzyma przede wszystkim. I co ciekawe, na razie bez żadnych większych przeszkód. Na granicy poszło świetnie. Na parkingu poszło świetnie, w hotelu poszło świetnie. Wszędzie poszło tak jak trzeba. Bóg nam sprzyja. Właściwie Bóg z nami. Teraz to wytniesz i zrobisz jeszcze raz. Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Ta pizza tutaj jest w ogóle czynna w nocy i jest takim po prostu melanżowym turboklasykiem. Autostopowicze odświeżyli się i ruszyli dalej, także nie ma z nami już tego przemiłego Belga i tej arcyśmiesznej Niemki. Jesteśmy w Nowym Sadzie, który tętni w ogóle bardzo dobrą energią. Widać, że miasto jest już posttraumatycznie nastawione i w ogóle jest zajawione latem. Myślę, że jutrzejsze widoki, kiedy pojedziemy sobie tak z 70-100 km od Nowego Sadu, będą zupełnie inne. A na razie jest piękna letnia noc w Nowym Sadzie, gdzie koczujemy sobie do jutra rana. I jutro dalej w drogę. Ale spoko, jak sobie weszliśmy na ten deptak i tak idę i jadłem tu pizzę, jest pyszna, tak już w ogóle... Swojsko? Swojsko. Ko ti je ovaj evo? Šta je ovo? Što ti ima? Koji? Ne, ovaj dvojici ljubio Miloša. A ja mislim da je ljubav obostrana. Nice to see you again. Nisi još hipster? Sad si ponovo. Jesteśmy na dzielnicy, która się nazywa Liman, żeby było to wyraźnie powiedziane, która jest takim trochę blokowiskiem, trochę takim miejscem, gdzie po prostu jest fajnie, gdzie mieszka kilku moich kumpli i też kumpli chłopaków, którzy się poznali tam kilka razy, się przecięły ich ścieżki. Milan, do którego zaraz podejdziemy, bardzo był pomocny przy okazji produkcji teledysku Piotrka. No też przy okazji, jak zawsze są pomocni, kiedy trzeba coś zrobić pozytywnego, nie wiem, pomóc nam z czymkolwiek. No i dowiemy się paru rzeczy o powodzi, których nie mogliśmy wyczytać w internecie zapewne. Prosto od Milosza i Milana. Spędziłem tu kiedyś mnóstwo czasu na tym skwerku.
You wanna ask me about So it was something about similar what? with- No police in Serbia. No, there's no. It's just It's not police. No police. No. We're a free country. We don't need police. Like violent, corrupted. Chill out. Chill out, of course. Znaš, bila je priča o čovjeku koji je izgubio, nije znao da su mu žena i dete, a išao da spašava ljude. Right now, nothing but God is left to know. And why He left us all here hanging with an illusion of a home. This one. That is me. A co, resztę wypijesz, czy... Swimming without sound across an open ocean, lying there on temporary ground. Went broke making no money, making shows, but baby I won't take with you. My feet are burning like a Roman hypocross. Da vidite njihove kuće, da vidite naš ekološki centar kako je potopljen i šta ćemo tu da radimo. Obići ćemo ceo Obrenovac, da se upoznate sa situacijom, jer sve što ste gledali nema veze sa tim kako je stanje Istina tamo. je još gora jednego. Jesteśmy w miejscu niedaleko Obrenowca, jakieś 5 km od niego, który jest na górze, dlatego też te lokalne miejsca nie ucierpiały aż tak bardzo. I tutaj jest teraz organizowany taki bardzo prowizoryczny, ale już działający sprawnie miejsce, w którym się dystrybuuje chemię. Głównie dlatego, że tam na dole nie ma warunków, żeby ci ludzie, którzy nawet mają już możliwość powrotu do domu, że nie ma prądu w wielu domach, więc oni nawet nie mogą z tej chemii, którą przywieźliśmy im, skorzystać, więc tutaj dystrybuuje się chemię, tutaj się dystrybuuje do tych, którzy mieszkają, nie wiem, swoich krewnych albo znajomych. I tam mogą już zacząć swoje ciuchy prać, czyścić to, co jest możliwe i tak dalej. Większość rzeczy, które przywieźliśmy z Polski, czyli rękawice, już ten akcent się złapał, kalosze i tym podobne wieziemy do samego Obrenowca, do koszar, w których są zgromadzone tam około 300 osób jest. Tam też wieziemy żarcie dla dzieci, a tutaj mamy takie miejsce, w którym śpią wolontariusze z Belgradu, którzy przyjechali tu pomóc w czyszczeniu i tak dalej. No i tak, no jesteśmy super ciekawi tego, jak to wygląda na miejscu, bo jeśli lokalsi mówią, że jest słabo, to zobaczymy, czy rzeczywiście rzeczywistość jakoś tak się zderzy z tymi historiami. Z tego, co powiedziała Wania, to rzeczywistość tam jest gorsza od tego, co pokazywały telewizje i gazety różne, a to, co pokazywały gazety i telewizje, nie było zbyt optymistyczne. Zobaczymy. Vi Srbiji vlada stanje potpune apatije, jel? Već zadnjih 10 godina. Mislim da su ljudi tokom 90-ih uložili jako puno energije političke i svake druge lične u promjenu vlasti da bi nakon toga shvatili, promenivši vlast, da zapravo sistem je ostao isti, jel? Korumpirani nacionalistički sistem i dalje opstaje. I jednostavno ljudi su upali u neku vrstu apatije, više ne postoji ni jedna politička snaga kojom bi oni poverili svoje poverenje, tako da slaba je vajda od toga. Počelo se mnogo isto, barem u Poljskoj, da prilikom poplava počela je baš ozbiljna i jako dobra saradnja između Hrvatske, Bosne i Srbije. Da, pa mislim narod je sarađivao, da. Obični pojedinci, to ono o čemu ja pričam, o čemu smo pričali za volontiranje, za nepostojanje države, tako isto bilo u ovom slučaju. Mislim, sarađivale su iz države, okej, ali mislim, ljudi su pomagali jedni drugima, zalagali se jedni za druge i to zapravo nikad nije ni bio mržnja među ljudima na Balkanu je veštački proizvedena, ono nije uopšte iskonski, istorijski ne postoji u nama. Ona je proizvedena u zadnjih
50 godina. Pre toga ono nije ni postojalo, ono, mi smo jedni, drugi, treći bili roblje, jel? Da li Otomanskog carstva, da li Austro-Ugarske, ono, to je manje bitno, ali uglavnom mi nismo bili subjekti istorije da bi se mrzeli u svojoj prošlosti, to ljudi ono ne mogu da shvate uopšte. I mislim, tu se potvrđuje da sav taj nacionalizam je zapravo proizveden sa vrha, da on ne postoji zapravo u narodu, nego je proizveden sa vrha da bi se narod bolje kontrolisao i manipulisalo se njima i da bi se moglo bolje da se opljačka ovo sve državno i društveno što je postojalo, jel, do sada. A ovde je Sava. W tym roku po raz pierwszy tak to drzewo obrodziło wiśniami. Trzeba będzie te wszystkie drzewa ściąć i działać od nowa. Niesamowite jest w tym miejscu to, że ci ludzie, z którymi się rozmawia, mimo tego, że czują dramat swojej sytuacji, koszty i tak dalej, to wszyscy mówią, że będzie dobrze. Dziura została wybita od środka, żeby móc być takim wyjściem awaryjnym. Suprug, otac mu je bio veterinar. Pogledajte, to ništa više. To je njegova sestra, to ona tu živi. Ali to više ništa ne. S našeg venčanja, kad su nam se rađala deca, kad smo pravili punoletstvo deci, to je najveća tragedija. Znate, kao da niste živeli. Kad nemate slike, kao da ovo su štampač, kompjuter, faks, sve to. W związku z tym i cała kandydatura była w mieście, teraz płynie kanałem, który jest na otwartym powietrzu, więc 5 razy dziennie pomoc humanitarną, w tym wodę, jedzenie i tak dalej, ale podobno to wygląda tak, że przyjeżdża taki samochód z pomocą i następuje walka o ogień i nie ma jakby nic ciężko jest się dobić tam i też na tyle się zepsuł system całej dystrybucji, że dostajesz tylko wtedy, kiedy pokazujesz swój dowód osobisty lokalny, więc jakby bierzesz dla siebie, ale jak na przykład masz 5 dzieci, które nie mają dowodów to masz problem. We, like citizens, we still don't know what will happen with health, with money, you know. We don't know amount because lots of people, lots of different governments help to Serbia, lots of different kinds of organizations send help to Serbia in money. Lots of people still sending SMS message and we still don't know about amount and what will happen with that, what we have to build or what they plan to build first, what is priority, we don't know nothing. I don't believe them. I don't believe them too. Pa, priče koliko sam uspeo da ispratim se vezuju za sanaciju štete. Naprosto, znaš. Koliko će iznositi, kako će se to uraditi i otprilike to je to. Ljudi su još uvek evakuisani, da su neki vratili kućama, mislim da jesu. Brži. Stisni naglo sad gas. I da drži. A czemu Opuściliśmy dom przemiłych ludzi, którym chcieliśmy nieść pomoc i przyjechaliśmy busem wyładowanym towarem i rękami chętnymi do pomocy, konkretnie
8 rękoma. No a sytuacja wygląda tak, że zjebała się turbina w busie i teraz my jesteśmy biedakami z Polski, którym po prostu ciągle ktoś musi pomagać i za każdym razem, kiedy odzywamy się do Serba, to jest coś między proszę, błagam, a sprzedaj mi tanio turbinę do Volkswagena i co ciekawsze, wszyscy chcą nam pomóc, wszyscy ci mężczyźni, którzy są lepiej zbudowani od nas i mają mniej pieniędzy, są bardzo pomocni, tylko że z ludzi, którzy niosą pomoc, zamieniliśmy się w bezradne po prostu pacholęta i 4 zagubionych chłopców, którym trzeba znaleźć turbinę do Volkswagena. No i sytuacja jest taka, że powiedziano nam, że turbina znajdzie się, ale może się znaleźć za 3 godziny albo za 3 dni. 3 dni robocze. Co biorąc pod uwagę, że jest piątek, trochę psuje nam nasze gwiazdorskie plany podbicia warszawskiego życia, parę ustawek i tak dalej. Więc jesteśmy w tym słodkim momencie, kiedy zakrzywiła się rzeczywistość i nie wiemy, czy na przykład tak nie rozpocznie się moja emigracja do Serbii, że po prostu zostanę tu na zawsze, a ten film wyślemy wam mailem. Następną płytę nagram po serbsku. Maciek już pięknie mówi po serbsku, ja też poznałem parę słów. I jedno z bardziej spektakularnych rzeczy, jaka się wczoraj wydarzyła, bo ci wszyscy wspaniali ludzie, to jest właściwie norma w Serbii, natomiast wczoraj polubiłem psa. Pies po serbsku to pas, co już w ogóle jest kurwa wspaniałe, że pas. I polubiłem wczoraj pasa. Był stróżem tego domu, w którym nocowaliśmy wczoraj, był taki pas, że po prostu do rany przyłóż. Także no to są właśnie problemy pierwszego świata, czy lubić psy, czy koty. A ci ludzie odbudowują domy z gruzów. Także jeżeli macie turbinę, to wyślijcie to, my pewnie ciągle tu będziemy. Obejrzycie to za 3 tygodnie, a my dalej będziemy płakać o turbinę. Tacy jesteśmy zaradni. Jest taka akcja, że ciągle czekamy na świętego Grala, na turbinę do Volkswagena, a gościu od warsztatu nie odbiera telefonu, także musimy wymyślić jakieś gry i zabawy. Godinu dana. Dobro, Za turbo. to jest jasno. Da, samo jest pytanie, da li znate negde u okolini neke mjesto za spavanje? Po 2 dniach czekania na naprawę, a może to były 4 dni, a może pół roku, nie wiem. Już zaczynałem przygotowywać się do tego, że po prostu zostanę Serbem i już nigdy nie zobaczę swoich bliskich. Okazuje się, że naprawa busa jest zakończona. Trochę za to zapłacimy, ale wszystko w porządku. Jest sobota 18, też wiele warsztatów raczej nie pracuje o tej porze, a ci pracują. No i bus śmiga jak zły, ma teraz silnik od Maserati i zapierdalamy do Polski. Ne, to sam auto što vam je rekao lik. Jakąś penalty. Jechaliśmy tam bez specjalnych założeń, jak to będzie wyglądać i nie byliśmy zupełnie przygotowani na coś, co zobaczymy na miejscu. Oprócz jakichś tam bardzo pojedynczych przebitek medialnych, artykułów i tym podobnych zdjęć, jakieś absolutnie nie oddające tego, co zobaczyliśmy, jak tam wjechaliśmy, a wrażenie jest takie, że dość dużej wielkości miasteczko z blokami, sklepami, kwiaciarniami, zakładami pogrzebowymi, stadionem, parkiem i uroczymi rzeczkami. W wersji po kataklizmie, apokalipsie, w której miasto jest w połowie puste, w połowie zapełnione ludźmi, którzy mają wyraz twarzy, no cokolwiek skonfundowany i zrozpaczony. Nic ciepłego się jeszcze nie wydarzyło, żeby mieli szczęście zjeść. Mnóstwo śmieci. Nic nie działa w zasadzie z tych miejsc, o których powiedziałem. To wszystko jest jakieś takie ghost city. Dla mnie największe wrażenie zrobiło takie poczucie
z jednej walki tych ludzi, z jednej strony o to, że chcą uratować to miejsce, przywrócić mu z powrotem życie takim, jakim było przed tą sytuacją, a z drugiej strony mają pełną świadomość tego, że to może być trudne, jeśli nie niemożliwe. Po samych medialnych doniesieniach trudno tak naprawdę zrozumieć, jak wygląda miejsce zniszczone przez powódź. To nie jest tak, że przypomina to wojnę. W pewnym sensie nie wygląda to bardzo spektakularnie. To jest miejsce, z którego wymieciony został majątek ludzi. Wchodzimy do pustych domów, które nawet stoją, a w tych domach mieszkali ludzie, którzy ciągle tam są. Tylko po prostu w środku nic nie ma, a przed domami są góry śmieci upapranych szlamem. Wszystkie ich rzeczy są do wyrzucenia. I to jest bardzo przygnębiający widok. Z tego, co słyszeliśmy od miejscowych, mogą liczyć na pomoc armii, Serbskiego Czerwonego Krzyża i kilku pomniejszych organizacji pozarządowych, ale to też jest tak, że ci ludzie czują się zostawieni samym sobie. I myślę, że też było dla nich ważne, że ktoś jest zainteresowany w ogóle tym, co się u nich dzieje. Na takiej zasadzie, że ktoś jest ciekaw, co tam u nich. W ogóle dobrze, że tam byliśmy. I chciałem jeszcze pozdrowić panią Walentinę. Piątka z plusem do pani Walentiny. Trudno powiedzieć, czy większe emocje wzbudzają stare domy, gdzie ludzie mieszkali całe swoje życie i cała ta historia po prostu jest już nie do odbudowania, czy nowe domy, które niedawno pobudowali sobie mieszkańcy Obranowaca i zainwestowali w nie mnóstwo pieniędzy i starali się wykończyć tak najlepiej, jak tylko potrafili, chcieli. I teraz tych nowych domów nie ma i są również prawdopodobnie do wyburzenia. W każdym razie to musi być rozdzierające, kiedy coś robisz, to jest świeże, a już nagle tego nie ma. Wysokie budynki, bloki zapadają się, nie wszystkie, ale są takie, które po prostu schodzą jak w bagnie na dno. Także to miasto potrzebuje zdecydowanie długofalowej pomocy, a nie kilkudniowego zainteresowania mediów. Także bez względu na to, czy obejrzycie to dzień po tym, kiedy to kręcimy po tej wycieczce humanitarnej, czy podróży wycieczce, może złe słowo, czy obejrzycie to miesiąc po, czy nawet 2 miesiące po, to wciąż wasza pomoc będzie potrzebna. Łukasze, nie krećemo. Krećemo. Aplauzija za Duma. Aplauzija za Duma. Nadam je svi u terenu. On je